Witam w kolejnym odcinku Steelrising. Oj, słuchajcie, co tutaj się w ogóle działo ostatnim razem? Mam wrażenie, że sporo. Musimy iść. Bai, musimy z nim pogadać. Bastylia to nie, to też nie. Julien Raimond i Opat Grégoire. Cel, powóz. I wiem, co zrobię w ogóle. Znaczy niedużo mi brakuje. Tak dla wszelkiego spokoju, ja przejdę jeszcze raz po tym całym warsztacie Cagliostra. Czy czegoś jeszcze może nie przeoczyłem? Tutaj w ogóle jest wyjście na zewnątrz? Nie. Tutaj jest to okno, które... Wow, widzieliśmy chyba, nie? Right. Czy nie ma jakichś znajdźków jeszcze, jakiejś wspaniałości? A potem jak wyjdziemy z warsztatu, to po prostu użyję monetki. Bo zapominam o tych monetkach, że je mam, że je warto używać i to niepotrzebnie się dłuży. Zaletą nieużywania monet jest to, że nabijam sobie doświadczonka. Ale wadą jest to, że niepotrzebnie się wszystko dłuży. A dzisiaj i tak nas czeka tona rozmów za chwilę. To była? Więc myślę, a w ogóle, szczerze powiedziawszy, to chciałbym dostać się na drugą stronę tego warsztatu, bo tam jestem przekonany, że było przejście, nie? W sensie, były zamknięte drzwi i... O, to jest tutaj, nie, tutaj wszedłem. A tutaj mogę wyjść. To w sumie sprawdzę jeszcze te okolice, zanim się teleportuję. Ale podejrzewam, że tutaj wiele cudów nie będzie. Tu było takie jakby małżeństwo, czy taka jakby para osób schowana. I oni wspomnieli mi, że w tym warsztacie właśnie jakieś dymy, jakieś cuda, no i oni zapewne... znaczy to było miejsce, gdzie powstawały... Na rozgrzanie myszki i paluszków. Przede wszystkim spostrzegawczości. Dobra. Chyba wszystko, tak? Tu nie mam po co wychodzić. Może. Jak się ślizga, znaczy, że nie ma po co. Dobra. Tak, i oni tutaj sobie byli pod jednym z kotylionów lokalnych. Tak, no to było... To jest dosyć ciekawe. Tak, tam jest... Pierwszy raz sobie walczyłem z kucharzem wtedy tutaj. I oni gdzieś tutaj, ten kotylion... I mówili, że tak ciężko, że ten dym... Że co tam się w ogóle wyprawia, nie? O, tu jest kotylion. No. To może ubijemy kucharza. I... Aj, utknąłem. A ty się skąd tutaj wziąłeś? Przepraszam, panie. Co prawda nie nabiję mu paraliżu, ale przez to, że mi się udała kontra... Sztabka brązu, odpaliłeś ten całkiem nieźle. To... Wjechał mu status ognia i... No, dobra, to sprawiło, że trochę
trochę w tym czasie, jak się leczyłem, to jednak zeszło mi trochę życia. Dobra, no to co, nie będę tutaj eksplorował, tu już wszędzie byłem. 10 000 to jest tak naprawdę pół levelu, to tak długo jeszcze zajmie mi, zanim dobiję. Sprzedałem wszystko inne, co mógłbym sprzedać dla dusz. Dobra, no to co, spróbujemy ten... żeton i to nie jest ten, co mnie zabija, nie? No tutaj muszę posprzedawać faktycznie parę rzeczy. Mam trochę, ale to nie mam 10... Ile teraz potrzebuję? Chyba 30 000 na level, nie wiem, jestem na 1/3, no nie. Okej. Tak, 30 000 to zdecydowanie za dużo, żeby farmić teraz. Zwłaszcza, że dużo mam ciekawych rozmów do przeprowadzenia. Okej, czyli to jest ten ziomuś. Okej. Ten powóz jest lekko zbagowany, bo żeby trafić na to okno, kiedy on się podświetla, ja myślę, że też nie pomaga mu fakt, że się tam teleportuje chyba, ale... No. Dobra. Co zrobię, to może nie level, ale sprzedam tutaj, bo widzę, że mam całkiem dużo... W sumie nie tak dużo. Tych granatów prawie w ogóle nie używam, ale może się kiedyś jeszcze przydadzą. Na jakiegoś wieżę trudnego ostatniego tytana, nie? Tu... A tak, te piekielne szpony to faktycznie mogę sprzedać, bo to jest... Zapomniałem, że je znalazłem. Tak, jak znajdę zestawik, to się zastanowię, czy nie chcę tego stroju założyć. Zobaczymy, zależy jak wygląda też, nie? Okej. Tutaj moduły. Ciekawi mnie to, że no, zastanawiam się, czy te moduły dropują randomowo. Jeśli tak, byłoby to fajne dla replayability gry, nie? Bo jeśli co kampanię jakby dropią nam różne moduły, to tak naprawdę nasz build może być uzależniony od tego, co nam dropnie. I to byłaby nawet frajda. Wierzę, że chciałbym na przykład zagrać drugi raz z zupełnie innym buildem, no i zobaczyć, co mi tam dropuje. Jeśli one są w ustalonych jakby miejscach, no to mi trudno uwierzyć, bo no nie mówię, że jakoś prowadzę 100% jakby eksplorację, no ale dosyć dokładną. No i na przykład nigdy nie znalazłem zachłanności 2. czy 3. stopnia, nie? Czy unieruchomienia, więc może jeszcze poznajduję, może to nie jest tak blisko końca gry, jak mi się wydaje, ale nie sądzę. Jakbym to posprzedawał, może bym nabył ten... Nie, dobra, jeszcze nie. Aha, no Boże. No tak, ciuszki i broń to jakby trochę tego było, ale moduły... Zwiększa obrażenia fizyczne, no to też fajne. No nie ma tego zbyt dużo. Tutaj to w ogóle mam materiałów na 30 000 po prostu upgrade'ów. Okej, korespondencja tutaj jest pusto. Ten system jest taki sesh, że powiedziawszy, bo to 3 razy kliknąłem tutaj coś i tyle. Wyposażenie, dobra. Kwartał luksemburski. Opowiedz, pokaż i zdaj. To mi się podoba. To są konkretne cele, bardzo proste cele do zrealizowania w jednym miejscu. Trochę nas czeka rozmów, zobaczymy jak ten odcinek się może po tych ostatnich odcinkach nowych questów, eksploracji, akcji będzie troszkę znowu koła gospodarzy, już chciałem powiedzieć gospodyń, ale tam ani jednej kobiety oprócz nas. Znaczy, no, jesteśmy automatonką,
więc tak tylko częściowo kobietą. Opat Grégoire. Bai. Pierwsze chcę pogadać z Baim, bo on ma coś o skrzynce, a to jest o moim pochodzeniu. Monsieur Bailly, I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athenais' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athenais and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athenais' birth. Voila, like this. What's this locket? Athenais is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. You monster! What did you do to her? Good God. Ludia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athenais de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athenais. It is her spirit that animates you. Is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athenais as soon as possible. She is right in front of you. I am Athenais. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athenais, Ludia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child's soul. Okej. Nie spodziewałem się w sumie tego. Myślałem, że może to jest jej matka, ale to jest sama Athenais w nas. Napędza nas jej dusza. I tak, Bai od początku nas mówił Ludia, czyli on znał nas, no ale był blisko rodziny, zakładam, skoro dał prezent córce Vaucansona, tak, w postaci tej skrzynki, gdzie mogła schować medalion ze swoją matką, ze zdjęciem swojej matki. No to znaczy, że był blisko rodziny, więc znał tancerkę, więc mógł wiedzieć, jak ma na imię, nie? Okej, zapytajmy. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. Okay. Where can I find Athenais' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive. This is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Wiadomość od Eugèna de Vaucansona. Mój drogi Bai, piszę do ciebie w sekrecie i wielkim pośpiechu. Niechaj Bóg ma w opiece mechanicznego posłańca, którego wysyłam z niniejszym listem.
Uwięzili mnie i wcale nie kryją się z tym, co chcą ze mną uczynić. Mam zostać wtrącony do Bastylii, gdzie zamierzają zmusić mnie do wyjawienia ostatnich tajemnic. Na szczęście Athenais zdołała uciec, ale na pewno będą próbować ją dopaść. Zrób co możesz, żeby ją ocalić. Jeżeli wpadnie w ich ręce, stanie się instrumentem szantażu. Zapewniam cię jednak, że nic więcej ze mnie nie wycisną, choćby mnie miało kosztować to życie. Adieu, twój przyjaciel Eugène. No dobra, ale czy to znaczy, że to jest koniec questu pochodzenia? Kolejny mnem. Tak. Zostały nam 3, czyli klasycznie, tak jak każdy inny. Tutaj nasz list. Wiadomość dla, wiadomość od. Ekwipunek, no to dostaliśmy ten medalion. Znaleziony w astronomicznej skrzynce zawiera wizerunek Madame de Vaucanson, która zmarła kilka godzin po narodzinach jedynej córki. To wszystko, co zostało Athenais po matce, której nigdy nie poznała, jest to jej największy skarb. No trochę tak jakby... Oczywiście my jesteśmy w takim stylu takiej lalki, nie? Coś jak w Bloodborne. Natomiast ten portret ma tak oddawać chyba nieco styl, bo wszystkie twarze, które mniej więcej wybieraliśmy, były dosyć podobne, nie? Więc łatwo byłoby zrobić taki portret. Zakładam, że Vaucanson stworzył tę tancerkę, towarzyszkę dla swojej córki, która nieco przypominało jej matkę, nie, żeby tak może zastąpić tę stratę. No dobra, aha, jeszcze nie sprawdziłem, czy mi się quest... Tak, rozwiązany. Okej. No to spoko. Myślę, że powinnaś poznać. Szukaj dom. Okej, no tak, wysłał nas do domu. Faktycznie wiedział, no tak jak mówię, znał rodzinę, nie, i wiedział co jak. Dobra, no to dobra, to teraz kto? Raimond czy Grégoire? Myślę, że zrobię Raimonda, bo to jest taki... Znaczy, tak, oni wykorzystywali niewolników do napędzania. Koniec końców się okazał całkiem istotny ten quest automatonów. No ale nie jest to jeden z głównych. Monsieur Raimond. Go on, Aegis. Okay. I went to the Hotel de Massiac as agreed. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the king's support, they plan to replace them with automat harvesters. The Count of Cagliostro is behind the plan. Ma foi. But such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are mistaken, mon père. If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Only this time, they intend to slaughter them to power their machines. Quelle abomination! Par tous les saints. 4 days ago, the Paris Guard captured 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the automat harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the key. It bears the inscription, Tour du Diable. The Devil's Tower is a prison in Vincennes, within the chateau walls. That's 3 leagues from here. We'll only be able to free the prisoners once we're able to move freely ourselves. At least they were spared the fate that the king and his accomplices had planned for them. And what will you do with the 2 servants you employ, Monsieur Raimond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not, Monsieur de Robespierre. What kind of a man would I be if what I have heard had not opened my eyes? The planters of Massiac have been proven to be nothing but avaricious murderers. I thought I was dealing with opposition, but now I discover them to be vile enemies, from whom it would be vain to expect any compromise. From this day on, I will fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the Empire has been freed. Rest assured, then, that the people will fight by your side, Monsieur Raimond.
That's the spirit, my friends. Vive l'égalité. Égalité. Pour la nation. Ojej, ojej. Proszę się rozejść. Nie tłoczyć. Dobra. Wspomniane zostało Château. To więzienie, gdzie ma być zasadzka niewolników, jest w Château. No i to jest, tak, czekałem w sumie na ten moment, gdzie fabuła mnie tam będzie chciała rzucić. No i to powoli chyba nadchodzi, chociaż jeszcze chyba questu w tym kierunku nie dostałem. Bastylia. To jest w drodze do Bastylii. Dobra. I to jeszcze Grégoirem pogadamy. Czy tutaj coś jeszcze będzie, jakiś komentarz? Monsieur Raimond. Go on, Aegis. See you later, perhaps. Lafar, Opat Grégoire. Się rymują. Can I help you, Aegis? Si, oui. Notatnik po łacinie mnemy. What is the significance of these objects steeped in memories? Nemes. I have reread every work that I have on them. Pages that have remained unintelligible to this day. These echoes go back to the beginning of time, to that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind a soul to an inanimate object. You see, Aegis, there is nothing more diabolical, nothing more unnatural than this sorcery. The soul is the very essence of the divine. It refuses to submit to such an abomination and resists, eventually breaking. The earliest necromancers whose works have survived through the centuries all describe the same phenomenon. When a soul is fragmented, 3 shards of memory are torn from its consciousness and take shelter in 3 objects that the victim held dear. It's as if these memories wish to remain bound to the mortal who had held them until then. Okej, nie pamiętałem tej kwestii, w sumie dobrze sobie przypomniałem. Czyli to jest tutaj coś, Cagliostro coś tam z Bliskiego Wschodu przywiózł, może, no nie sądzę, że nawet mówią na Grecję. Bliski Wschód, teraz starożytna Grecja, jakiś magik, tutaj, no okej. Dobra, nieważne, ale spoko, sobie to przypomniałem. Dobra. I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course.
It's on Rue de Montmorency, in the quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Goodbye, mon père. Okej, czyściec, Flamel, tam są dusze, że tam pójdziemy i zaglądniemy do czyśćca i musimy iść do domu Flamela, bo tam wyzionął ducha i jego tam dusza wzędzić. Dużo się tutaj ostatnio w tym Paryżu dzieje, muszę przyznać. No to pogadam z Bailly, pogadam z Lavoisierem. Pewnie powiedzą. Wiem, co powiedział Lavoisier. I'm a Monsieur doctor, Lavoisier. not an What can I engineer. do for you, Aegis? Niczym Bones z Star Treka. Do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? To what end? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with Good life. point, good Nor do we point. know how your machinery works. Zgadza That się. is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of I course, agree. if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. ujęcie jest He w wanted my opinion on the potential Coś for tu się reducing the size zbagowało. of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not Okay. in our favor. I kept them in the safe at the observatory, but earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the quays, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. Tak, nazywają, znaczy Ludią Aegis była przed byciem Aegis, więc tak naprawdę jest Ludią i Aegis i częściowo też Athenais, czy rzeczy pokomplikowały. Proch, no to co? The Proch. clues I found at the warehouse suggest Okay. that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable. You must find a way to get there and put an end to this threat. Okay. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Czy Bailly coś jeszcze więcej powie? Tutaj się coś zbagowało. Może... Did you find the blueprints that were stolen from me? No, monsieur. Don't forget that those documents are our only chance to discover what was used to craft you. The looters disappeared into the tunnels under the Louvre and the Tuileries. I find it hard to believe that they were able to escape from that maze safely. Regarding Ludia's blueprints, Were you able to get them? no, monsieur. Don't forget that those documents are our only chance. The looters... I find it... Okej. No to wszystko, nie? Chyba. Wiedziałem, że muszę wrócić tam do cmentarza, tam w La Cité, bo była ta brama, no i teraz tam muszę wrócić, to wiedziałem. Tutaj, no, Mareję muszę odnaleźć, ale to jest, zakładam, że za tym punktem of no return, punktem bez powrotu, przy którym ostrzegał mnie Mara i Marej. Dobra, no i no proch to Bastylia, ku pamięci do Fona, muszę czekać na odpowiedź królowej. Czyli mam dwie
Em, Tylko, że nie mam questa na to. Niedobrze. No spróbuję się tam teraz udać. Robespierre, no to ty nie masz nic na mnie do nowego, nie? What of your plan to go to the Bastille? I am working on it. The tunnels under Montmartre are the only way to... Goodbye, Monsieur de Robespierre. Tak, tak. Czyli tu jest sekcja Bastylia, tu jest sekcja wszystko inne i no i osobno jest Lafayette. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Goodbye, Monsieur le Marquis. Dobra, pędzę czym prędzej do Tuileries. Martwi mnie to, że nie mam na to questa, więc troszkę będzie ciężko to znaleźć. Bo oczywiście też muszę dostać się do La Cité. Keratu już dawno nie ma. Okej, jest zadanie na to poboczne, ale niby które? A na przykład nie ma w La Cité. A, nie, dobra, to jest jedno zdanie. Tak, zanim mam się udać do domu Flamela, gdzie będzie tam jego dusza, no to pierwsze musimy zdobyć moje plany, okej, no to ma to sens, to idziemy oczywiście do Tuileries. Do Saint-Cloud jeszcze nikt mnie nie wysyła. No bo nie uwolnią mnie nad tym w zenicie domu Flamela, zanim nie zrozumiem, jak działam. I gdzie oni tam mówili? Gdzieś w tunelach, to może tutaj zaraz na wybrzeżu, nie? Bo to jest, w sumie tak, to będzie blisko. No bo Lavoisier ma swój pokój gdzieś tam w Louvre. Nie Lavoisier, przepraszam, Bei. Tak, dokładnie. Okej, no to szybciutko będzie skok w bok. Ach, tak prawie. Byłem blisko. Okej, czyli jak się pojawia ten efekt spowolnienia, to ja muszę zaatakować i dopiero potem kontrolować. No, trochę mi się tutaj pogubiłem. No, dobra. Tu już byłem, nie? A, tak, faktycznie chyba były tam jakieś dodatkowe jeszcze przejścia, faktycznie, których... Okej. Coś mi świta.
Nagle wszyscy atakami nie do skontrowania atakują. The looters from the observatory. Poor souls. They didn't stand a chance. Wow, o nie, to jest dosyć śmiertelne miejsce. Ja się usunę stąd. To nie jest niebezpieczne. No. Oni są mega niebezpieczni. Trochę szczyzuję. Okej. Wow. Tu nie widzę po prostu, nic nie widzę. Wow, no to była niezła pułapka. Ten skrzypek mnie chyba 2 razy już zabił. W sensie w walce. Oni mają ten właśnie kontratak. I jeszcze była ich 2 plus kowal. No nie, to za dużo. Dobra, widzę, że to jest faktycznie szybka, żeby nie trzeba tutaj nic eksplorować, tylko jeden pokój. Żeton, super. Czyli jeszcze szybciej będę mógł wrócić stąd. Ludius blueprints. Fortunately, they are in perfect condition. Okej. Monsieur Bailly will be delighted. Yep. Okej, czyli szybciutki. Dostaliśmy właśnie plany automatu. Plany mechanicznej tancerki Ludii, arcydzieła urzęda Wilkinsona, pracując nad modyfikacjami wymaganymi przez króla automatów. Wynalazca powierzył je swojemu przyjacielowi Bejemu, aby poznać jego opinię na temat zmniejszenia rozmiarów kilku ważnych elementów. No dobra. Stop. Wyposażenie. Ekwipunek, nie wyposażenie. Come on. I żetonik. Użyj. Żeby się pojawiło nam. No i nie pojawia się. O! Nie wiedziałem, że mam cios. Wow, ze sprintu. Bronią bardzo fajny. Nie będę wysyłał. Idę tam osobiście, bo wierzę, że
że na przykład od razu będzie ktoś mi chciał tam, nie wiem, Grégoire ze mną pogadać w sprawie udania się do Flamela, czy da mi jakiś klucz, czy coś, nie? No i to będzie ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobimy. Monsieur Bailly, here are the blueprints you asked for. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. They met with an unfortunate end. Oh, the poor souls. Their crimes did not deserve such a permanent ending. Certainly, certainly. Let us look at these documents now, if you will. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. It's decided then. All we would have to do is separate these two plates to disable the entire thing. And to put them back in place at the agreed time to start the machine again. You will not be able to assist me. I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in figure 4? Is it still in place? Yes, it is. What of it? Bon sang. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. The dial has marks from 1 to 15. Probably minutes. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Voila. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the quartier de l'Hôtel de Ville. Here is the key to the gate. Our prayers are with you, my child. Wejdź do otchłani, co? No, super. Klucz do cmentarza, no wiem, gdzie to jest. Okej. No to co? No to mamy nasz kolejny cel. Jest to ostatnia wędrówka Nicolasa Flamela, a nasza pierwsza wędrówka po czyśćcu. Dzięki za dzisiaj i do następnego razu. Dzięki za dzisiejszą wspólną zabawę. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.